Cześć kochani, dzisiaj omówimy tajemnicze zaginięcie Terence'a Woodsa Jr. Zapraszam wszystkich na podcast. Na początek tradycyjnie przybliżę jego sylwetkę. Otóż Terence Schemel Woods Jr., bo tak brzmiało jego pełne imię i nazwisko, urodził się 24 października 1991 roku i dorastał w Capitol Heights w stanie Maryland z rodzicami i trójką rodzeństwa. Po ukończeniu studiów w Maryland przeprowadził się do Anglii i tam uczęszczał do Amerykańskiego Uniwersytetu Międzynarodowego w Londynie. Był on bardzo utalentowanym młodym człowiekiem i już w wieku 26 lat bardzo dużo podróżował z najróżniejszymi zespołami produkcyjnymi. Terence pomagał przy produkcji wielu filmów dokumentalnych i na przykład jednym z takich programów telewizyjnych, przy których pomagał, był The Voice UK. Rodzina oraz przyjaciele chłopaka opisują go jako osobę introwertyczną, trochę nieśmiałą, skromną, osobę, która wybierała sobie znajomych, z którymi lubił spędzać czas. Z ich opisów też wynika, że on był dosyć taki skryty, niewiele rzeczy o sobie opowiadał. Lubił też taki bardzo relaksacyjny sposób bycia, taki luźny. W październiku 2018 roku Terence przyleciał do Idaho i tam miały być kręcone zdjęcia do serialu dokumentalnego na Discovery Channel. On się nazywał Gold Rush Dave Turin's Lost Mine, czyli można to przetłumaczyć jako gorączka złota. I tutaj z londyńską firmą producencką Row TV jako ich taki jeden z członków 12-osobowej ekipy. W tym programie Terence śledził podróż gospodarza Turina, badając nieczynne kopalnie w górzystych regionach zachodnich Stanów Zjednoczonych. Na kilka godzin przed zaginięciem Terence umieścił na swoim prywatnym koncie instagramowym zdjęcie. Zdjęcie to przedstawiało widok gęstego lasu z rzeką, która płynęła przez środek tego lasu. Nad tym całym obrazkiem było zachmurzone niebo, a pod zdjęciem Terence umieścił krótkie słowo Idaho. Terence zaginął 5 października 2018 roku, tuż po zakończeniu zdjęć. Był to po prostu kolejny wieczór, kiedy zdjęcia trwały cały dzień. Do końca tego projektu zostało jeszcze trochę, także to nie był ich ostatni dzień pracy. I tutaj Terence powiedział jednej z miejscowych kobiet, ta kobieta pomagała przy transporcie tej ekipie filmowej, że musi skorzystać z toalety. I chwilę po tej rozmowie ktoś widział Terence'a, a był to w sumie konkretnie jeden z producentów, jeden z członków ekipy, Simon G., zauważył, że Terence opuścił radio na podłogę. A następna rzecz, która się wydarzyła i była bardzo dziwna, była taka, że Terence zaczął zbiegać po bardzo stromym klifie, który prowadził do lasu. Lasu, który znajdował się nieopodal tego lasu, którego zdjęcie Terence umieścił kilka godzin wcześniej na Instagramie. Simon G. później w swoich zeznaniach powiedział, że nigdy nie widział tak szybko biegnącego człowieka, jak w tamtym momencie był Terence. I cała ekipa za nim pobiegła. Oni w ogóle myśleli, że on spadł z tego klifu i ci ludzie, oni próbowali zejść w dół, ale teren w Oro Grande, czyli tam, gdzie był kręcony ten film dokumentalny, jest bardzo nierówny i nieprzewidywalny i wszyscy wrócili z podartymi i zakrwawionymi ubraniami. Zniknięcie Terence'a zostało zgłoszone do biura szeryfa hrabstwa Idaho o godzinie 18:41 tego samego wieczoru.
I tutaj następuje coś bardzo interesującego. Otóż okazuje się, że to zgłoszenie było zbyt późne, w sensie, żeby rozpocząć jakiekolwiek poszukiwania, i te poszukiwania zostały przełożone na następny dzień. Rozumiem, że to już wtedy było bardzo ciężkie warunki pogodowe, jak również to, że zrobiło się ciemno. I na następny dzień zespoły poszukiwawcze, które składały się z ochotników, wolontariuszy, z pojazdów terenowych, z psów, były też wysłane helikoptery. Rozpoczęto więc poszukiwania na bardzo dużą skalę. Jednak ślad po Terensie zaginął i jego poszukiwania oficjalnie zostały odwołane po 6 dniach. I tutaj następują pewne takie niejasności, bo dla rodziny Terensa całe to zaginięcie, cała ta sprawa jest niejasna. Wiem, że jego tato, również Terence senior, on bardzo drążył tę sprawę. Nigdy się nie pogodził z tym, że Terence zaginął, i czytałam też taki wzruszający wpis, gdy powiedział o tym, że pamięta nadal, jak odprowadzał go ostatni raz na lotnisko i jego syn powiedział mu "see you later", a on powiedział mu "see you earlier", czyli można przetłumaczyć to jako "do zobaczenia później", tak powiedział Terence Jr., a Terence Senior odpowiedział "nie, do zobaczenia wcześniej", i oni tak do siebie się zwracali. Ojciec Terensa ma bardzo często nawet koszmary z tego powodu. On nadal czeka na syna. Nigdy się nie pogodził z jego zniknięciem. Zresztą trudno się dziwić. Ale wracając jeszcze do tej sprawy, jak to się dalej potoczyło. Otóż z oryginalnego raportu Biura Szeryfa Hrabstwa Idaho okazuje się, że Terence przeżywał naprawdę trudne chwile emocjonalne i wcześniej miał załamanie psychiczne. I kiedy zadzwoniono pod ten numer 911, podano informację, to znaczy jeden z członków ekipy, który zadzwonił na ten numer, podał informację, że Terence zmagał się przez cały ten czas kręcenia filmu Gold Rush z pewnym jakimś takim załamaniem, z problemami psychicznymi, które dawały się też we znaki innym. Rodzina Terensa jednak nie wierzy w te zeznania, to znaczy oni nie wierzą w to, że Terence zmagał się z takimi problemami. Nigdy takowych problemów nie miał według rodziców i według bliskich oraz znajomych. Tak więc rodzina zaczęła nalegać na to, żeby potwierdzić jakoś te zeznania, i zostały one w pewnym momencie wycofane. A kiedy Fox 5 chciało zrobić podcast na temat tego zaginięcia, ten podcast bodajże miał mieć tytuł Missing Pieces, i tutaj próbowano się skontaktować się z osobami, które były obecne podczas zaginięcia Terensa. Udało im się jednak tylko porozmawiać z jednym z mieszkańców, którzy byli zaangażowani podczas kręcenia tego filmu. Terence senior oraz Valerie Woods, czyli mama Terensa juniora, oni głęboko wierzą, że Row TV, dla której pracował ich syn, ukrywa prawdę o tym, co wydarzyło się 5 października 2018 roku. Twierdzą oni, że Terence nie uciekłby tak po prostu bez powodu, chyba żeby się czegoś bardzo bał. Również oni zarzucają tej telewizji, że Terence był jedynym, jako że był on jedynym czarnoskórym członkiem tej ekipy, to był on przez nich źle traktowany i być może zastraszany przez swoich kolegów. Na poparcie tej tezy mają to, że Terence chciał wrócić wcześniej niż było planowane zakończenie zdjęć, jednak nie chciał wytłumaczyć rodzicom, dlaczego chce wrócić wcześniej, przed ukończeniem tych zdjęć do filmu. Znowuż Row TV, oni odpierają te ataki czynione przez rodzinę Terensa. Twierdzą, że policja dokładnie zbadała tę sprawę i także tę korespondencję pomiędzy Terencem a telewizją Row TV i innymi osobami, i nie znaleźli oni niczego podejrzanego, i co potwierdzałoby te stawione zarzuty przez rodzinę Terensa.
kategorycznie zaprzeczają, że był on obiektem zastraszania przez całą ekipę filmową. Tutaj na taki główny plan wysuwa się ten Simon G., który był jednym z producentów tego filmu. On spotkał się z rodzicami Terensa około tygodnia po zaginięciu chłopaka, rozmawiali ze sobą. Spotkał się z tymi rodzicami w biurze szeryfa. Zacytuję tutaj, co ojciec powiedział na temat tej rozmowy. Pierwszą rzeczą, jaką Simon powiedział przez telefon i kiedy spotkałem go na policji, było: miałem duże oczekiwania wobec pańskiego syna, ale kiedy go poznałem, nie sprostał im. Tak właśnie mówił ojciec Terensa. I tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że Valerie, czyli mama Terensa, odbyła podobną rozmowę telefoniczną z Simonem G. tuż przed wylotem do Idaho. I ta rozmowa, to jest dosyć ciekawe i bardzo dziwne, bo ta rozmowa dotyczyła tego, że Simon G. ubolewał nad tym, że Terence nie okazał się lepszy, nie okazał się lepszym asystentem producenta. Był bardzo zawiedziony. Czyli tak, rodzice wiedzą o zaginięciu swojego dziecka, mają za chwilę tam przylecieć, a producent jedyne czym się przejmuje, to tym, że Terence nie okazał się tym, kim on myślał, że będzie. Bardzo smutne. I rozumiem tutaj doskonale rozczarowanie i gorycz rodziców, którzy nie wierzą za bardzo w wyjaśnienia tej telewizji. Tutaj matka mówi, że ona chce zrozumieć, dlaczego jej syn zniknął, co dokładnie wydarzyło się tego wieczoru, a jedyną informacją, jaką ona dostaje, jest to, że Terence nie był wystarczająco dobry. I oczywiście standardowo Row TV zaprzecza, jakoby ktokolwiek z zespołu, w tym Simon G., wyraził rozczarowanie Woodsem. Rzecznik tej telewizji powiedział mediom, że Simon zadzwonił do pana Woodsa seniora, żeby upewnić się, jakie jest normalne zachowanie Terensa i czy stan jego umysłu jest w porządku. Chciał po prostu ocenić to, co się stało i czy czasem Terence nie popadł w jakąś chorobę psychiczną. Simon jeszcze dodał, tutaj już nie wiem, czy w rozmowie z rodzicami, czy ogólnie w rozmowie z policją, że Terence podczas tych zdjęć był bardzo taki rozproszony, rozkojarzony i Simon chciał się upewnić, czy to jest jego normalne zachowanie, czy też po prostu coś się z nim zaczęło złego dziać już na planie tego filmu. 2 tygodnie po zaginięciu Woodsa, Row TV wydała takie oficjalne oświadczenie w sprawie tego zniknięcia i w tym oświadczeniu czytamy, tutaj będzie cytat: możemy potwierdzić, że Terence Woods, członek jednego z naszych zespołów produkcyjnych, zaginął w piątek, 5 października w Oro Grande w lesie państwowym Nez Perce w stanie Idaho. Wszelkie zapytania dotyczące statusu przeszukania należy kierować do biura szeryfa hrabstwa Idaho. Gorycz rodziców znowu przybiera na sile, bo według nich Row TV nie była prawie w ogóle zaangażowana w poszukiwania. Ograniczyli oni do minimum kontakt z rodziną oraz z osobami, które chcą uzyskać jakichś większych informacji na temat tego zaginięcia. Jedna z bliskich przyjaciółek Terensa, Gia Tabasco, ona też się wypowiadała na ten temat i mówiła o tym, że totalnie nie rozumie tego, co tam się mogło wydarzyć. Zastanawiała się, czy to dlatego, że Terence był jednym z młodszych członków tej ekipy, czy też dlatego, że jest czarny. I stąd wynikały te wszelkie nieporozumienia między nim a członkami tej załogi. Co ciekawe również, niektórzy przyjaciele oraz dawni współpracownicy Terensa, jako że nie chcieli być na takiej czarnej liście, odmówiło komentarza w sprawie tej sytuacji, tego całego zaginięcia. Bali się, że stracą pracę albo będą taką persona non grata, na przykład gdy będą się starali o następne projekty. I oczywiście Row TV, jak widać, ma tutaj duże wpływy. Do Row TV zaczęły również napływać maile
z zapytaniami na temat tej sytuacji. I tutaj jeden z takich maili był zatytułowany Black Lives Matter, a w tej wiadomości to był mail bodajże z 2020 roku i wysłał go przyjaciel Woodsa, ale to był taki wysłany anonimowo. Przyjaciel Woodsa napisał w tym mailu, czy Row TV ma zamiar wypowiedzieć się na temat zaginięcia Woodsa i czy przekaże więcej informacji na ten temat. I tutaj szef tej telewizji odpowiedział, że zaginięcie Woodsa łamie serce i stwierdził, że Row TV ma nadzieję, że zostanie on odnaleziony. Jednak nie odnieśli się oni do zarzutów, które były kierowane w ich stronę. W następstwie tej całej sprawy z zaginięciem Terensa wyszło również, że panuje tam dosyć nieprzyjemna i toksyczna atmosfera, taka niezbyt fajna kultura pracy i były też rozmowy pomiędzy niektórymi byłymi pracownikami Row TV, że często zdarzało się, że producenci zatrudnieni w Row TV rzucali niezbyt sympatyczne i pogardliwe wręcz uwagi na temat niektórych pracowników, więc Terence mógł też się stać ofiarą takich uwag. A że jak wynika z opisu jego osoby, był bardzo takim wrażliwym chłopakiem, to mogło się faktycznie odbić na jego psychice. Czy do tego jednak stopnia się na jego psychice to odbiło, że postanowił uciec, dosłownie uciec z tego planu zdjęciowego? Czy kryje się za tym coś więcej? Co się z nim stało później? To są pytania bez odpowiedzi. Jeden z byłych pracowników, który pracował przy Gorączce Złota, on jest oczywiście anonimowy, powiedział, że toksyczna kultura pracy nie jest rzadkością w branży telewizyjnej, jednak Row TV to była zupełnie inna jakość. Według tego byłego pracownika było to jedno z najtrudniejszych miejsc, w jakim zdarzyło mu się pracować. Powiedział, tutaj też jest cytat, pracowałem nad sesjami zdjęciowymi o podobnych emocjach, ale tutaj w domyśle jest Row TV, było inne w tym sensie, że wydawało się zakorzenione w tej kulturze. Czyli tutaj jest taki domysł, że w tej kulturze właśnie takiego chamskiego i pogardliwego traktowania pracowników. Wspomniana przeze mnie wcześniej Gia Tabasco, czyli przyjaciółka Terensa, ona powiedziała, że nie podda się i będzie dążyła do tego, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Też uważa ta dziewczyna, że telewizja powinna zapewnić wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, zwłaszcza tym pracownikom na niższych szczeblach, takich jak pracował Terence, on był tym asystentem producenta. Jest to bardzo stresująca praca, dosłownie musisz radzić sobie sam. I Gia uważa, że to bardzo smutne, co spotkało jedną ze najmilszych i najspokojniejszych i najbardziej delikatnych osób. Również kolejna przyjaciółka Terensa, Rochelle Newman, ona też z tego, co czytałam, pracuje w telewizji, pracuje nadal. Twierdzi, że trzeba wszcząć pełne śledztwo w sprawie jego zniknięcia, bo teraz jakby ta sprawa troszeczkę przycichła i ona twierdzi, że powinny być podane więcej szczegółów, gdy chodzi o tę sprawę. Powinny być oczywiście bardziej przesłuchane osoby z załogi, która kręciła wtedy film Gold Rush. Według niej oczywiście oni ukrywają, że stało się tam coś o wiele większego niż podają to do wiadomości publicznej i podają to policji. Te liczne zarzuty, które są kierowane wobec Row TV oczywiście nie mogą zostać bez odzewu. Oni znowu jakiś czas po tym zaginięciu złożyli kolejne oświadczenie i tutaj też będzie cytat. Row TV stwierdziło, że Terence był popularną postacią na Row, był lubianym i cenionym członkiem zespołu produkcyjnego, a jego zniknięcie głęboko nas wszystkich dotknęło. Terence zaginął w odległym, gęsto zalesionym i górzystym obszarze w Idaho, którego poszukiwania były szczególnie trudne. Od samego początku nasz zespół był aktywnie zaangażowany w poszukiwanie Terensa i włożyliśmy wiele wysiłków i zasobów w próbę jego zlokalizowania.
co obejmowało przewiezienie jego matki i ojca oraz 2 dyrektorów Roe do Idaho, aby pomóc w związku z dochodzeniem prowadzonym przez biuro szeryfa. Składamy najgłębsze współczucie rodzinie i przyjaciołom Terence'a. To naprawdę bolesne, że Terence'a nie odnaleziono i nadal mamy nadzieję, że tak się stanie. W tak tragicznym przypadku nieuchronnie pojawią się spekulacje na temat jego zniknięcia, co nie jest ani pomocne, ani sprawiedliwe wobec nas, Terence'a i jego rodziny, załogi, która tak ciężko pracowała, aby spróbować pomóc. Dokładne dochodzenie policyjne nie znalazło żadnych dowodów na poparcie któregokolwiek ze spekulacyjnych twierdzeń, co pozostaje tragedią. Biuro szeryfa przyznało, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby pomóc, a poszukiwania przekroczyły wszelkie uzasadnione oczekiwania. Będziemy utrzymywać regularny kontakt z biurem szeryfa hrabstwa Idaho, a sprawa pozostaje otwarta do czasu rozwiązania. Biuro szeryfa hrabstwa Idaho, oni dokładnie przyznają, że sprawdzają każdą możliwą poszlakę i każdą informację, jaka napływa do nich. Jest tych niestety informacji bardzo niewiele. I okazuje się też, że nikt go aktywnie już nie szuka, oczywiście oprócz rodziców i bliskich przyjaciół, którzy chcą wyjaśnić tę sprawę. Jest to sprawa bardzo przygnębiająca. Chciałabym również tutaj poruszyć kwestię różnych teorii na ten temat, co mogło się stać. No niewiele wiemy, gdy chodzi o zaginięcie Terence'a. Wiemy jedynie takie skrawki informacji, to co nam podały do wiadomości osoby, które pracowały w Roe TV, i to, co zostało ustalone przez policję. Tych informacji jest naprawdę niewiele. Ta teoria, że on był zastraszony i przez to mogła się uaktywnić w nim jakaś choroba psychiczna, oczywiście to jest bardzo prawdopodobne. Mogli go na przykład doprowadzić na skraj załamania nerwowego. Tak mogło być. Może on po prostu odczuwał się, był takim kozłem ofiarnym, gdy chodzi o tę ekipę i znajdował się właściwie sam z nimi w bardzo odległych rejonach, z dala od rodziny, skoro jego rodzina twierdzi, że on był takim bardzo wrażliwym człowiekiem, to mógł to odczuwać podwójnie, tę całą rozłąkę, plus to, co być może działo się na planie tego serialu. Też może warto zastanowić się nad tym, czy były to jakieś takie wczesne objawy schizofrenii. Może ta choroba objawiła się właśnie tam, na planie tego filmu. Jeżeli faktycznie był tak traktowany, to warunki były też ku temu sprzyjające. Może Terence miał w tamtym momencie symptomy, taki epizod paranoi i to skłoniło go do tego, żeby uciekł w ten las w tamtym momencie. Ta paranoja też mogła sprawić, że on się ukrywał w tych lasach i uciekał też przed ludźmi, którzy chcieli go odnaleźć. No i po prostu niestety umarł tam w tych lasach i nigdy nie zostało jego ciało odnalezione. On może miał nawet takie poczucie, że oni chcą go zabić, tak? Bo to jeżeli miał takie objawy i miał taki epizod paranoidalny, to mogło się zdarzyć. No co robisz, jeżeli uważasz, że ileś tam osób, kilkanaście osób chce cię zabić, uciekasz i się skrywasz gdzieś i ukrywasz się tak długo, żeby cię nie znaleźli, tak? No, niestety skutki tego ukrywania się, tego zaginięcia są oczywiście tragiczne. No, myślę, że on najprawdopodobniej nie żyje. No nie sądzę, żeby udało mu się zbiec z tych lasów i później gdzieś sobie żyć. Oczywiście z jakąś uszkodzoną pamięcią. Myślę, że niestety Terence Jr. nie żyje. Ten teren, w którym zaginął Terence, on jest bardzo też górzysty. Tam są nie tylko gęste lasy, jest tam bardzo dużo rzek, strumyków i skał. Także no, to się mogło skończyć tragicznie, ta jego ucieczka. I to wydaje mi się, że w takim gąszczu, w takim lesie tam te tereny są naprawdę rozległe. No nie jest tak łatwo znaleźć to ciało. Teraz to już właściwie szczątki. Tamten teren jest no, wręcz taki nieprzewidywalny i bardzo łatwo jest sobie coś zrobić, a tym bardziej w takiej szale ucieczki. Myślę, że o taki wypadek nie było zbyt trudno w przypadku Terence'a. Natomiast moim zdaniem ciężko jest ustalić, co tak naprawdę mogło się tam wydarzyć. No jest ta tajemnica tym, co się stało pomiędzy
ekipą i pomiędzy Terence'em. Tutaj właściwie jest jedyny świadek tego wydarzenia, co też może rzutować na opinię tego, co mogło się wydarzyć. Może jest podejrzanym ten Simon G. Nie mam naprawdę pojęcia. Czytając tej sprawie, ja po prostu czułam wielki smutek, gdyż domyślam się, co Terence mógł przeżywać, będąc tak naprawdę sam, jeżeli on był tam bez żadnego wsparcia ze strony swojej ekipy. Oni kręcili to codziennie, tak, po kilkanaście godzin. Byli na takim odludziu i jeżeli on był po prostu przez cały czas szykanowany, to jest to naprawdę przykre pomyśleć sobie, jakie to miało konsekwencje dla niego i dla jego psychiki. Tutaj oczywiście niektórzy podnoszą takie argumenty, zarzuty, że jak to jest możliwe, że jego ciało do tej pory nie zostało odnalezione. No tak jak wspomniałam wcześniej, no jest to możliwe. Te tereny naprawdę są bardzo trudne, gdy chodzi o poszukiwania. No a do tej pory no to zostały właściwie szczątki, także wydaje mi się, że może tutaj nie ma aż tak nic dziwnego w tym, że jego ciało nie zostało odnalezione. Któż to wie, co tak naprawdę się tam mogło wydarzyć? Może panuje taka zmowa milczenia między tą całą ekipą. Minęło już kilka lat. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i że dowiemy się, co się stało z Terence'em. Kochani, dziękuję Wam za odsłuchanie dzisiejszego podcastu i do zobaczenia w następnym moim podcaście. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa!